Witajcie. Dzisiaj jesteśmy całkowicie w nowym miejscu. Jesteśmy w starym domu, który kupił mój brat z bratową. A co my tu w ogóle robimy? Będziemy im pomagać. Chcemy pomóc im zrobić rekuperację. Będzie to rekuperacja w starym domu. Dom jest z lat 50., z końcówki lat 50. Taka typowa w zasadzie kostka polska z czerwonej cegły. Za chwileczkę wejdziemy do środka, pokażemy Wam tak bardzo orientacyjnie, jak wygląda dom, pokażemy materiały i opowiemy o tym, jak ta rekuperacja ma wyglądać, skąd w ogóle się wziął projekt, skąd materiały, ale wszystko po kolei, zaraz wejdziemy do środka i Wam opowiem. Więc tak, jeśli chodzi o cały materiał, mamy już na miejscu. Całość została zamówiona w firmie Solvent. Zaraz Wam powiemy, jak to zrobić, bo w firmie Solvent można sobie zamówić projekt wraz z materiałem. I jeśli kupujecie projekt wraz z materiałem, to projekt macie gratis. To znaczy, jeśli zamówicie projekt, a później do tego dokupicie materiał, to projekt jest za darmo. I tak też było w tej sytuacji. Tutaj mamy cały towar, czyli wszystkie złączki, kolana, mówki. Tutaj mamy też rekuperator. Rekuperator też był kupiony w firmie Solvent, natomiast jest on z firmy Defro. Tutaj mamy przewody. My wszystkie przewody mamy o średnicy FI 90. Chcieliśmy, aby takie były. Tutaj mamy izolację do tego, żeby te Spiro sztywne, stalowe później izolować. Także oczywiście wszystko Wam będziemy pokazywać na miejscu. Czyli tak, przewody grube FI 200, przewody FI 90, wszystkie złączki zaraz otworzymy, obejrzymy, co tam mamy, no i rekuperator. Cały towar zamówiony, może Wam pokażę jeszcze, jak wygląda ten projekt. Tutaj w domu, w takich bardziej komfortowych warunkach pokażemy Wam ten projekt, który mamy tej rekuperacji u Patryka i pokażemy Wam, jak mniej więcej na podstawie tego projektu można sobie zaplanować później już całą budowę na miejscu. I tutaj na tym projekcie mamy piwnicę, parter i pierwsze piętro. Zaczniemy od piwnicy. Tutaj na rzucie zaprojektowany był troszeczkę inny rodzaj rekuperatora, bo projektantka nie wiedziała dokładnie, na jaki rekuperator się zdecydujemy. On akurat miał krótce wyprowadzone pionowo do góry, ale w naszym przypadku nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Rekuperator jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest na rzucie i te linie będą poprowadzone bardzo podobnie. Tu w tym miejscu, w tym przejściu znajduje się miejsce na piony. My tutaj w porozumieniu z projektantką, która robiła ten projekt dla nas, ustaliliśmy to tak, i tak jest najlepiej w starym domu, kiedy to tak wygląda, gdzie po prostu piony do przeprowadzenia nawiewu, wywiewu, czerpni, wyrzutni poprowadzone są przez środek domu. Czerpnia i wyrzutnia ma mniejsze znaczenie, bo ona może być w miejscach skrajnych, bo to jest tylko jeden przewód czerpni, jeden przewód wyrzutni. Natomiast nawiew i wywiew najbardziej komfortowo jest, kiedy on znajduje się mniej więcej w środku domu, tak jak u nas to jest tutaj w tym miejscu, tak? W środku domu znajduje się kanał nawiewny i wywiewny, ta główna magistrala, i ona przechodzi przez wszystkie piętra i po kolei na poziomie piwnicy jest rozprowadzana na nawiew i wywiew do piwnicy, na poziomie parteru jest doprowadzana na wywiew, nawiew i dokładnie tak samo na pierwszym piętrze wyciąg, nawiew. Oczywiście cała filozofia polega na tym, aby nawiew wyrównoważył się z wyciągiem, żeby w domu nie powstawało ani nadciśnienie, ani podciśnienie. Wtedy
w takim domu się najbardziej komfortowo mieszka i tak to tutaj też jest zrobione. Oczywiście na miejscu z praktyki zawsze jakieś tam drobne zmiany projektu wychodzą, bo projektant nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co na budowie się wydarzy, ale chodzi o to, żeby co do zasady tego projektu nie zmieniać, ewentualnie tylko wprowadzać jakieś drobne poprawki. Tutaj na etapie tego projektowania i później organizowania sobie tego wszystkiego na miejscu bardzo ważne jest to, szczególnie jeśli byście robili pierwszą czy drugą taką rekuperację w życiu, żeby sobie to wszystko dopasować. Dlatego taki projekt bardzo ułatwia sprawę, bo wtedy wiemy na przykład, że mamy 2 skrzynki rozdzielcze w piwnicy i 4 rozprężne, 2 skrzynki rozdzielcze na parterze i 4 rozprężne, 2 skrzynki rozdzielcze na piętrze i 4 rozprężne. My zrobiliśmy to tak, że rozłożyliśmy sobie cały materiał na każde piętro, żeby nam później się to nie pomieszało, żebyśmy też nie pozamieniali tych skrzynek, żeby to wszystko już było po kolei tak jak ma być. I ten projekt, zarówno projekt, jak i to zestawienie materiałów bardzo pomaga w tym, żeby to później dopasować jedno do drugiego. I co, zaraz weźmiemy się do pracy. My dzisiaj mamy taki pierwszy dzień rozruchowy. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić. Plan jest taki, aby rozpakować rekuperator, zanieść go na miejsce do piwnicy i chcielibyśmy dzisiaj przynajmniej zamontować rekuperator i poprowadzić pierwsze dwa nitki pionów wentylacyjnych, żeby tutaj coś zacząć działać. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Na dworze dzisiaj jest jeszcze -2 czy 3. W środku natomiast jest jakieś +5, także już jest nieźle, tragedii nie ma. Bo przypomniały nam się czasy, jak my remontowaliśmy całą zimę. Także nie jest źle, już bliżej do wiosny, także może jeszcze przejdziemy, pokażemy Wam, gdzie ma być rekuperator i jak wyglądają miejsca, gdzie mają być piony. Tu na tej ładnej ścianie z kamienia ma się znaleźć rekuperator. Ja jestem w ogóle zwolennikiem montowania rekuperatorów w piwnicy. Dlaczego? Dlatego, że dużo łatwiej jest wymieniać filtry, wykonywać jakiekolwiek prace serwisowe. Brat tutaj co prawda nie planuje GWC, ale jeśli kiedyś by sobie coś wymyślił, to też dużo łatwiej będzie podejść. Oczywiście czasem jest tak, że nie ma piwnicy, nie da się, no i wtedy ten rekuperator musi być na strychu. Natomiast jeśli jest taka możliwość, to ja uważam, że lepiej, żeby ten rekuperator był w piwnicy i tutaj właśnie będzie w piwnicy. Mniej więcej zamontujemy go tutaj na tej ścianie. Trzeba będzie zrobić przekucia przez tą ścianę. No tutaj to Wam wiele nie pokażę, musimy przynieść tutaj lepsze światło i tutaj zrobimy wyjścia na piony, żeby tutaj po tej ścianie szły piony. Możemy rozpakowywać. Pudełko to by było fajne dla dzieci do zabawy. No. Byłby domek. Czyli tak, tutaj dochodzi do tej skrzynki rozdzielczej powietrze z rekuperatora i skrzynka rozdzielcza rozdziela ta w tym przypadku na 6 elementów. A to jest skrzynka rozprężna, czyli tu wchodzi przewód, on wchodzi tak. Wychodzi do pokoju. A tutaj wychodzi do pokoju. On wchodzi tutaj. Tylko żeby to było tak zamontowane, to trzeba tutaj dać uszczelkę i to trzeba wygiąć, żeby się trzymało. Dobra. Ok, rekuperator mamy na miejscu.
Docelowo ma on się znaleźć tu gdzieś w tym miejscu. To są takie specjalne, bardzo mocne uchwyty do niego, żeby go przykręcić na ścianę. Zaraz wam pokażemy, jak to będzie wyglądać, ale tylko na sucho. Może tutaj, Basia, podejść, pokażemy. Ten uchwyt montuje się tutaj na tych 4 śrubach do ściany, a to montuje się tutaj w to miejsce. 3 śruby z jednej strony, 3 śruby z drugiej strony. Część, zaraz sobie to wymierzymy, poustawiamy. Jak znajdzie się już rekuperator na ścianie, to już ta najcięższa z prac fizycznych zostanie wykonana. No i będzie o wiele więcej pracy takiej dużo bardziej precyzyjnej, już typowo montażowej. Jeśli chodzi o rekuperator, on ma zarówno z przodu, jak i z tyłu, z jednej strony i z drugiej strony możliwość otwarcia. Natomiast w tym momencie on jest tak ustawiony, jak powinien być, dlatego że w tym miejscu mamy wyrzutnię i wyrzutnia bezpośrednio przechodzi przez tą ścianę na zewnątrz. Ok, już jesteśmy po pierwszych przymiarkach, mamy założony pierwszy elastyczny tłumnik. Oczywiście na razie wszystko sobie montujemy tak na sucho, bez montażu na ścianie, po to, żeby sobie dokładnie porozmieszać odległości, bo jak zamontujemy rekuperator i będzie go trzeba znowu przestawiać, to będzie to mało przyjemne, tym bardziej, że lekki on nie jest i łatwo go tu nie było wtaszczyć. Więc tak mamy wstępnie zamontowany ten pierwszy tłumnik, to jest dokładnie nawiew. To mamy nawiew, natomiast tutaj po drugiej stronie będziemy mieć wywiew tutaj, czyli jeden tłumnik będziemy mieć zamontowany w tamtym miejscu, drugi tłumnik tutaj. Zaraz zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ok, rekuperator mamy zamontowany. Dlaczego zależało nam najpierw, żeby zamontować rekuperator przed tym, jak wykonujemy wszystkie przekucia? Ponieważ chcieliśmy sobie dokładnie obejrzeć tutaj średnicę wygięć i tego, ile nam kolana będą zajmować. Tak samo ten tłumnik tutaj sobie wstępnie przygotowaliśmy, żeby po prostu wiedzieć, że na pewno tutaj nam się przewody zmieszczą. Dokładnie tak samo zrobiliśmy z kolanami, bo chodzi o to, że zależy nam na tym, żebyśmy się tutaj ze wszystkim pomieścili, bo naprawdę jeśli chodzi o mocowanie tego rekuperatora, zrobiliśmy to porządnie. On tutaj jest na 4 takich śrubach, 14 przymocowany do tego bocznego uchwytu, następnie ten boczny uchwyt jest przykręcony 3 takimi mocnymi śrubami do rekuperatora. Co teraz będzie robione? Ponieważ już tutaj pokazywaliśmy to, ale pokażę wam jeszcze raz. Tu mamy przygotowane, przekute już przejścia przez strop. I w tym miejscu będzie szła zarówno czerpnia, jak i nawiew i wyciąg. I teraz, w momencie, kiedy mamy już zrobione przejścia, musimy zabezpieczyć, pozasłaniać wszystkie wloty do rekuperatora, żeby filtry i wymiennik się nie pobrudziły i zrobić przekucia na drugą stronę ścian. Jak będziemy mieć przekucia, to zaczynamy budować magistralę. Ok, pokażemy wam, jak wygląda rekuperator w środku. Czyli tak, wymiennik entalpiczny, tu widać, są takie kropelki wody, że to jest entalpiczny. Nie będę tam dotykał, bo to wszystko jest nowiutkie, czyściutkie. Tutaj jest przepustnica, czyli tak zwany bypass. Tutaj jest nagrzewnica, filtry, no i wentylatory i w zasadzie całe ustrojstwo. Dodatkowo oczywiście czujniki temperatury, widać je tam, jeden tam przy tym nawiewie, drugi tutaj w tym miejscu. Jeśli chodzi o filtry, które są w Defro, są one zbudowane w ten sposób, że poza standardowym filtrem, który jest tutaj, jest taki filtr wstępny z takiej
z takiego czegoś jak geowłóknina, on tutaj jest na taki rzep przyklejony, można sobie te filtry wstępne wymieniać częściej. Jeśli się wymienia te filtry wstępne częściej, to ten standardowy filtr wytrzyma kilka razy dłużej. Jeśli się nie wymienia tej geowłókniny częściej, no to trzeba filtry wymieniać dość często. Więc tak, na dzisiaj rekuperator mamy na miejscu, poroznosiliśmy sobie wszystkie i rury, i złączki, i kolanka po odpowiednich piętrach, łącznie z rozdzielaczami, bo mieliśmy dwa takie wielkie pudełka i nie mogliśmy się tu odnaleźć, ale mamy to już wszystko na miejscu. Patryk dzisiaj i jutro będzie szykował wszystkie przekucia, a od poniedziałku jedziemy już po kolei z montażem poszczególnych pionów i całych linii, także to już będzie taki montaż właściwy. Dzisiaj już zaczynamy montaż. No w piwnicy tu mamy dosyć chłodno, także musimy być dość grubo ubrani, bo tu mamy 2-3 stopnie. Teraz tak, od czego zaczynamy? Montujemy dwa tłumniki. Tak wygląda tłumnik, czyli on jest tutaj takie elastyczne połączenie. Na końcu już pozakładaliśmy mufy. Te mufy my akurat zrobiliśmy z tej wprostki 2-metrowej, pocięliśmy na wymiar, mamy już gotowe mufy i teraz jeden tłumnik będzie na nawiewie do pomieszczeń, a drugi będzie na wyciągu z pomieszczeń. Cały czas się zastanawiamy, bo wełnę, którą mamy z izolacją tą aluminiową, ona jest bez taśmy klejącej, więc cały czas się zastanawiamy, czy będziemy najpierw oklejać przewody przed montażem, czy będziemy zakładać wełnę i zaklejać po montażu. Także to jeszcze zobaczymy, jak nam będzie w którym wypadku wygodnie, to tak sobie po prostu będziemy robić. Zdecydowaliśmy, że tutaj dawanie tłumnika w kolanie nie jest dobrym rozwiązaniem, bo nam się ten tłumnik mocno wyginał i ograniczał przepływ, więc zastosujemy tutaj standardowe kolana, a tłumnik wykorzystamy na odcinku prostym. Ok, mamy tu już pierwszy element ze skrzynką rozdzielczą. Ponieważ tutaj Patryk się zdecydował, że również w piwnicy ma być rekuperacja, to dwa pomieszczenia w piwnicy są pomieszczeniami mokrymi z wyciągami, natomiast dwa są pomieszczeniami suchymi z nawiewami. I teraz, żeby tą magistralę tak zbudować, to tutaj na tym pierwszym nawiewie będziemy montować zaraz za ścianą jeden rozdzielacz, natomiast tutaj przed ścianą drugi rozdzielacz, już ten pierwszy tu z Basią pokleiliśmy. Robi się to tak, że składa się te aluminiowe elementy, skleja się na taśmie aluminiowej. Czasem jak ktoś ma jakieś wątpliwości, można sobie gdzieś tam jakąś drobną pchełką, takim króciutkim wkrętem skręcić, ale powiem wam, że jak tutaj posklejaliśmy to tą taśmą aluminiową, to naprawdę dobrze się to trzyma. Też trzeba przyznać, że mamy akurat dobrej jakości taśmę, bo naprawdę jak tutaj w jednym miejscu źle się przykleiło, to nie mogliśmy w ogóle tego odkleić. Po co jest tutaj ta przepustnica dodatkowo? Przepustnica jest po to, ponieważ w piwnicy mamy dość łatwe podejście do tych wszystkich pionów, a ta pierwsza skrzynka rozdzielcza jest stosunkowo blisko rekuperatora. I żeby nie było tak, żebyśmy później na koniec, jak zrobimy instalację, żebyśmy mogli ją dobrze wyregulować, żeby nie było takiej sytuacji, że rekuperacja w piwnicy działa bardzo dobrze, natomiast im dalej od rekuperatora, tym gorzej, to po to jest ta przepustnica, żeby do regulacji można
tak jest otwarta, tak jest zamknięta, żeby można po prostu sobie ją tutaj troszeczkę podregulować i jeśli ten przepływ byłby w piwnicy za duży, ponieważ jest blisko głównej magistrali, żeby można troszeczkę przykręcić. Także montujemy tutaj te przepustnice, będą one w miejscu ogólnodostępnym, więc w razie potrzeby w każdej chwili można ten przepływ w piwnicy zwiększyć albo zmniejszyć, jeśli będzie taka potrzeba. Więc tak, pierwszą część mamy już gotową. Mamy kolano, tutaj mamy tłumnik, który ma nam częściowo wygłuszać instalację. Wszystko jest o przekroju FI 200. Tutaj zaraz jeszcze sobie dokleimy izolację i założymy, przykręcimy już pierwszą opaskę. Tutaj następny kawałek przewodu mamy już zaizolowany i wychodzi on z drugiej strony, a to ustrojstwo, które tutaj poskładaliśmy, będziemy zaraz montować na miejscu. Robimy sobie to tak, że część tych długich odcinków, długich przewodów izolujemy od razu, natomiast część trójników i tych takich miejsc, gdzie będzie można podejść swobodnie później, Patryk będzie izolował już po wykonaniu. Słuchajcie, dlaczego ta izolacja jest taka ważna? Ona jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby było ciszej, choć akurat w tym wypadku w piwnicy to nie ma dla nas takiego dużego znaczenia. Natomiast w piwnicy będzie zawsze chłodniej niż u góry. Czyli w zimę, jeśli na zewnątrz powiedzmy będzie -15, to w piwnicy temperatura będzie mogła spaść do +10 stopni. Czyli jeśli będziemy mieć tutaj +10 stopni w piwnicy, a powietrze nawiewane przez rekuperator będzie miało 18 stopni, to również nawiew musi być zaizolowany, bo inaczej to powietrze na nawiewach będzie się bardzo mocno wychładzało, przez to, że w piwnicy jest chłodno. Więc tutaj izolujemy te przewody, żeby po prostu nie było tych strat na tej rekuperacji. Mamy już gotowe pierwsze dwa kanały pod wyciąg. Zastosowaliśmy tu w zasadzie odwróconą skrzynkę rozprężną. Tutaj jest to, co mówiliśmy Wam, dodatkowo ta przepustnica, jeśli byłaby za mocna rekuperacja w piwnicy, to dodatkowo będzie można tą przepustnicą tutaj przesterować. Teraz zaraz Patryk tutaj zaizoluje ten odcinek i przykręcimy puszkę do ściany. Patryk, chodzi izolować. Szóstkę wiertło. Mamy już wyprowadzone też tutaj nawiewy, bo w tamtym pomieszczeniu, tamte dwa mamy pomieszczenia mokre, czyli mamy tam dwa kanały ssące, tu mamy dwa kanały nawiewowe do pomieszczeń, które będą poprowadzone do tych dwóch piwnic po lewej, natomiast te dwie piwnice po prawej będą ssące, te nawiewowe. Dodatkowo tutaj mamy taką samą przepustnicę, jak mieliśmy tam, żeby można ewentualnie troszkę zmniejszyć nawiew i ssanie na piwnicę. Bardzo dużo pracy przy tych izolacjach ogólnie zajmuje, przy budowie rekuperacji zajmuje nakładanie tej izolacji, później oklejanie tego. Wiadomo, że też w takim domu jak tutaj starym, to te przepusty są jeszcze nie poobrabiane, dopiero później Patryk będzie to zaklejał wszystko pianą i obrabiał sobie, ale na tą chwilę my musimy to tak wyprowadzić, żeby było to w miarę estetycznie i dobrze izolacja zrobiona. Problem jest jeszcze taki, że tutaj też jest dość ciasno i tak mamy blisko te przewody siebie, ale jeszcze tu coś spróbujemy zrobić, żeby się to zmieściło. Także co, zostały teraz tutaj te kawałki do izolowania, wyprowadzamy, tutaj będzie szedł trzeci kanał szczelpnią, bo teraz mamy tak, nawiew na dom, wyciąg z domu i czerpnie z zewnątrz, wyrzutnia przechodzi na tamtą ścianę. Tutaj mieliśmy małą poprawkę, bo zapomnieliśmy sobie, myśleliśmy o tym i zapomnieliśmy. Jeden mamy tutaj tłumnik na nawiewie, natomiast zapomnieliśmy o tłumniku na wyciągu, i musieliśmy wymontować tą rurę, którą daliśmy wcześniej i zamontować w to miejsce tłumniki. Także jeden tłumnik mamy na nawiewie, drugi tłumnik mamy na wyciągu z domu. Czasami jeszcze dodatkowo daje się
tłumnik na wyrzutni. My w tym momencie nie będziemy go montować, ale jeśli na przykład to będzie w jakikolwiek dla Patryka uciążliwe, no to sobie wstawi jeszcze dodatkowo tłumnik na wyrzutni. Zresztą jest on tutaj na wierzchu, w każdej chwili będzie do niego dostęp, także nie będzie z tym żadnego problemu. Poprowadzimy teraz tą czerpnię przez ten kanał ostatni i w momencie, kiedy będziemy mieć tutaj ten kanał ostatni gotowy, to przechodzimy do budowania tych magistrali pionowych do góry. Udało już nam się tutaj magistralę w piwnicy całą rozprowadzić, także mamy już wszystkie czerpnie z zewnątrz, nawiew i wywiew załatwiony. No i co? I przechodzimy sobie teraz piętro wyżej. W piwnicy zostało do rozprowadzenia tylko już kanały bezpośrednio do każdego pomieszczenia. Jeśli chodzi o te miejsca, które zostały niedoizolowane, no niestety trzeba to teraz na końcu zrobić, bo nie byliśmy w stanie poskładać wszystkiego tak, żeby od razu doizolować te wszystkie kolana, także do kolana i te wszystkie mostki, które pozostawały, doizolujemy teraz. No, mamy już tutaj czerpnię zakończoną, to znaczy ona nie będzie skierowana w tą stronę, tylko docelowo będzie wyjęta, będzie wykuta czerpnia tutaj w tym miejscu na zewnątrz, bo tak jest zaplanowana, ale ponieważ na razie nie chcemy tego przekucia jeszcze robić, bo na dworze jest zimno jak cholera, więc to na razie zostawiamy w ten sposób, żeby nam tu się nie sypało od góry. Tutaj robimy jeden pion ssący, drugi pion tłoczący. Mamy wyprowadzone trójniki do 160. Tutaj pani projektant, która robiła projekt tej rekuperacji, zaprojektowała nam na każdym tutaj wyjściu z pionów dodatkowe zawory, żeby można doregulować, jakby był jakiś problem, także oczywiście tutaj przed rozdzielaczami zamontujemy. Natomiast w zasadzie zostało doizolowanie tych fragmentów i mamy już rekuperację doprowadzoną do pierwszego piętra i przygotowaną do rozprowadzenia pod rozdzielacze na parterze. To ja może szybko pokażę Wam, jak wygląda dom, jego układ wewnętrzny, bo powiem szczerze, że te domy z końcówki lat 50. czy 60. są bardzo wdzięczne, jeżeli chodzi o remontowanie i samo, wiecie, ustawianie jej pod nowe potrzeby, także taki szybki, wiecie, home tour. Fajnie, tutaj mamy układ korytarza. Z lewej strony mamy część bardziej gospodarczą, czyli łazienka. Jak widzicie, jest naprawdę fajnych rozmiarów. Tu zaraz obok jest pomieszczenie, które będzie akurat w tym wypadku gabinetem, natomiast spokojnie można byłoby to ustawić sobie kuchnię z taką spiżarnią. Natomiast młodzi planują tutaj układ taki, że w tym miejscu będzie duża, słoneczna kuchnia, gdzie będzie przejście do spiżarni. Ona będzie troszeczkę zabrana z tego gabineciku, on nie musi być aż taki duży. Ta ściana działowa zniknie, tak wiecie, jak u nas, i będzie swobodne przejście do pokoju dziennego, który jest właśnie tutaj, gdzie na razie jest cały magazyn materiałów, z takim fajnym oknem. Wiadomo, tutaj te wysokości pomieszczeń nie są aż takie bardzo duże, ale to wciąż jest przyzwoite 2,50 kilka centymetrów. Może coś się uda jeszcze zyskać, zobaczymy. Natomiast tutaj w korytarzu Norbert z Patrykiem zaplanowali wszystkie rozdzielacze, więc to będzie zabudowane. Ok, skoczmy jeszcze do góry, ale tutaj wiele się nie zmienia, bo układ jest taki sam. Korytarz i rozejście
łazienka, sypialnia główna, kukniemy. Widzicie? To są dosłownie te same pomieszczenia, które na dole, one są naprawdę w proporcjach bardzo fajne. No i jest słonecznie. Sypialnia dziecięca. Małe pomieszczenie gospodarcze, no oczywiście zostanie zabudowane. Wiecie, odkurzacz, deska do prasowania, takie tam. I druga duża sypialnia, całkiem nieźle. Ok, z tego pierwszego filmu mamy już materiału na ponad 30 minut, więc żebyście nie zasnęli, zrobimy z tego 2 filmy, czyli w tym na dzisiaj to już kończymy. Wszystko, co będzie wykonywane dalej, aż do skończenia instalacji, będzie w następnym filmie. Możecie teraz zadawać jakieś pytania, wszystko, co Was interesuje na temat tych prac, które teraz zostały wykonane, może nam się uda do następnego filmu Wam na to odpowiedzieć. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Zawsze to jest takie darmowe wsparcie i trochę więcej motywacji do tego dla nas, żeby nagrywać dalej. To dziękujemy i do zobaczenia. Cześć!